Witam Państwa bardzo serdecznie w think tanku postprawda.info w programie Taka jest prawda. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zadali sobie takie dosyć kontrowersyjne pytanie. Otóż, czy polska armia jest gotowa do III wojny światowej? Mam nadzieję, że na końcu naszej rozmowy poznamy odpowiedź na to właśnie pytanie. A teraz kilka takich haseł, które często pojawiają się w naszej przestrzeni publicznej, czyli polska armia jest obecnie jedną z najsilniejszych w Europie. Polska przoduje w NATO, jeśli chodzi o procent PKB przekazywany na zbrojenia. Jest bardzo dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ile prawdy jest w tej piosence podśpiewywanej chętnie przez polityków, media, no i w sieci? Jak wiele oddaliśmy Ukrainie i czy zrobiliśmy to z czystej empatii i sympatii? Polska armia to beton, jak twierdzi wielu komentatorów, czy może godny pochwały innowator w świecie, tak jak chcielibyśmy ją widzieć? O to pytamy dziś eksperta do spraw wojskowości, komentatora naszej rzeczywistości, kapitana Macieja Lisowskiego. Cześć i czołem. Witam Państwa, witam Ciebie, Piotrze. No, dałeś całkiem spory zestaw pytań na dzień dobry. Trzeba się będzie do tego wszystkiego odnosić. Mam nadzieję, że mój punkt widzenia przybliży Wam odpowiedzi na to wszystko, a zwłaszcza to pytanie końcowe, w sumie główne. Czy nasza armia jest gotowa na trzecią wojnę światową? No ja bym Nie chciał, będę spoilerował, to na koniec. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od tego, co często odpowiada na nasze wątpliwości, czyli od pieniędzy, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to często właśnie chodzi o pieniądze i to wiele wyjaśnia. Ile dziś w porównaniu do lat poprzednich przeznaczamy na wojsko? No i tak realnie patrząc, czy to jest znacząca suma? Sytuacja się znacząco zmieniła dzięki tym pieniądzom w polskiej armii i czy widać już, że te wojenne scenariusze się też zmieniły, że nie żyjemy już w czasach pokoju, no i stąd więcej pieniędzy na zbrojenia? O tym, że nie żyjemy w czasach pokoju, było wiadome od 2010 roku, kiedy Putin skądinąd świeżo zakończonej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa ówczesnej edycji powiedział, że Rosja rozpatruje całe NATO i Stany Zjednoczone jako wrogów. I przeszło to wtedy bez echa, bo najważniejsze było budowanie Nord Stream 1, Nord Stream 2 i robienie business as usual, a potem przyszedł rok 2014 i zaczął się proces szoku, który trwał aż do 2022 roku, kiedy już nie było miejsca na szok, tylko na twardą realpolitik w rosyjskim wykonaniu. Więc wiele czasu stracono, zmarnowano, chociaż były ostrzeżenia i nie krył się Putin z tym, jak on do tematu podchodzi. A rok 2014, zielone ludziki, nielegalna aneksja Krymu, Uganda i Zimbabwe, no to było przekroczenie wszelkich granic, po których alarmy powinny wyć non-stop. A jednak Europa wolała ciągle spać. I różne formuły mińskich dogadywań nie spełniły żadnych oczekiwań, a wręcz konserwowały wykreowany przez Rosję stan rzeczy. Stąd też się wzięły te większe wydatki na obronność, tak bym to nazwał, nie na zbrojenia, tylko na obronność. Przede wszystkim NATO jest paktem obronnym. No i my też Wciąż mamy tego typu doktryna doktrynę. obrony panuje, jak rozumiem. Dokładnie. My mamy też doktrynę obronną. Nie jesteśmy nastawieni na to, że to my będziemy pierwszym agresorem. No i podam przykład ostatnich 2 lat. Budżet na ten rok to jest żeby nie skłamał, 24-26 miliardów złotych więcej niż budżet roku ubiegłego, który był większy od poprzedniego, też o dziesiątki miliardów złotych. Więc w ciągu ostatnich 3 lat mamy stały wzrost nakładów na obronność, które są liczone jako suma bezpośredniego budżetu. Bezpośredni budżet to jest 124 miliardy złotych. Oraz Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli pozyskiwane z zewnątrz poprzez emisję obligacji, pożyczki różnego rodzaju itd., środki zewnętrzne, poza budżetem właściwym, środki, które łącznie dają sumę ponad 184 miliardów złotych nakładów na polską obronność w tym roku. Więc ten progres widać chociażby w ciągu tych ostatnich 3 lat. Kiedyś Polska wydawała 60 miliardów złotych na zbrojenia. To było
ładnych parę lat temu. Jesteśmy teraz 3 razy wyżej. Oczywiście utrata wartości pieniądza spowodowana czy to pandemią koronawirusa, czy inflacją jako zjawiskiem makroekonomicznym w tym momencie 30% z tego zabiera, ale to i tak pokazuje, że co najmniej realne podwojenie nakładów w ostatnim czasie stało się faktem, jeśli chodzi o obronność. A indykatorem tego wszystkiego były działania Federacji Rosyjskiej. No i często I pojawiają się takie głosy, że nie ma sensu inwestować jednak w obronność, nie ma sensu inwestować w wojsko, lepiej te pieniądze wydać na coś innego, bo gdybyśmy nie kupowali, nie produkowali broni, to wtedy wojen by nie było. Takie głosy też często się to pojawiają proszę ze strony. zacząć, te, to tego typu argumenty niech zaczną właśnie od strony rosyjskiej. Po co oni się zbroją? Po co oni to produkują? Po to, żeby to leżało? Naprodukowali w czasach Związku Radzieckiego. Potem po rozpadzie Związku Radzieckiego zostało im tylko część tych wszystkich zasobów, bo część zabrały kraje, które wolały samodzielny byt, niezależny od Moskwy. No i cały czas od tamtej pory wraca w różnych formach pojęcie CCCP 2.0 i to, co się teraz dzieje, to jest jak najbardziej, zresztą nie kryje się z tym Putin, próba restauracji potęgi mitu Związku Radzieckiego w wydaniu 2.0, a istotnym elementem zawsze w Związku Radzieckim była brutalna siła militarna i budowanie zasobów na wojnę, która będzie o pokój. I oni z tego nie zrezygnują. Dopóki oni nie zrezygnują, rezygnacja przez nas nie ma sensu, bo to byłoby jak zachowanie słabego psiaczka względem wielkiego psiska, które na wszelki wypadek kładzie się i pokazuje bezbronny brzuszek, żeby go ten większy pies nie przetrącił. No niestety nie możemy sobie na to pozwolić. Bucza i Irpień i wiele innych przykładów pokazują, że ta cywilizacja, która jest daleko na wschód od nas, jest tak brutalna, że szanować mogą, jeśli będą chcieli, tylko tego, kto jest w stanie się im postawić. A ktokolwiek, kto woli być spolegliwy względem nich, szanować go nie będą. Co więcej, nie tylko z brakiem szacunku wejdą do niego z butami, ale też zniszczą wszystko, co uznają za potrzebne, a na pewno obrabują. Czyli To tak czysta doktryna rosyjska. jednym zdaniem można powiedzieć, całą politykę Williego Brandta przekreśliłeś wobec Rosji. Nie tylko jego, wszystkich tych, którzy pracowali nad tą niemiecką koncepcją Ostpolitik. Ona była absolutnie A, błędna, B, szkodliwa, C, moim skromnym zdaniem Angela Merkel powinna odpowiedzieć przed sądem za cały cykl swoich decyzji, a jej książka powinna być jednym z elementów materiału dowodowego, bo ona pokazuje dużo strachu tej osoby przed Rosją, dawniej Związkiem Radzieckim. Ona jest ze wschodnich landów, pamiętajmy, była też produktem tej młodzieżówki DDR-owskiej Partii Komunistycznej, czyli FDJ. I była jednym chyba z najlepiej posadowionych sympatyków, nie powiem, że agentów, ale sympatyków szeroko rozumianej polityki rosyjskiej i rosyjskiego miru, jakich udało się Moskwie usadowić w świecie zachodnim. No podejrzewam, że tutaj też chodziło o strach nie tylko przed Rosją, ale przed utratą gazu, przed utratą przez to pieniędzy, a ostatecznie przed utratą wyborców, jak można by było się spodziewać. Ale wracając do naszego podwórka, do naszej polskiej armii i do pieniędzy dalej, to powiedz proszę, w co my dzisiaj inwestujemy dużo, a w co inwestujemy mało i od kogo to wszystko kupujemy, bo nasza produkcja działa tak, jak powinna działać, nie działa tak, jak powinna działać. Za Cztery dużo pytań pytania w w jednym. pytaniu. Tak. Za dużo pytań. Po kolei. Obecnie Agencja Uzbrojenia mówi, że około 400 umów różnego rodzaju związanych z pozyskiwaniem lub remontowaniem uzbrojenia procedują. To jest dużo z jednej strony. Z drugiej strony, gdzie i jak koncentrują się największe wydatki?
A te największe wydatki łatwo jest zdefiniować. Przede wszystkim one są skoncentrowane albo w siłach powietrznych, albo w wojskach lądowych, które są clue. Najmniej w tym wszystkim udziału ma nasza marynarka wojenna, choć niestety niesłusznie. Ale na razie po kolei. Lotnictwo. Pierwszy etap modernizacji naszego lotnictwa poprzez odejście od samolotów wyłącznie konstrukcji jeszcze postradzieckiej to były samoloty F-16. Rozliczony, temat zakończony. Te samoloty właśnie muszą wejść w etap tak zwanego MLU, czyli Midlife Update. Modernizacja w średnim okresie cyklu życia, żeby uwspółcześnić je, uczynić je znowu bardziej groźnymi, dać im dodatkowe narzędzia, a także lepiej wpiąć w budowane obecnie systemy zarządzania przestrzenią powietrzną i walką, takie chociażby jak IBCS związane z systemami obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Kolejny etap to samoloty F-35 i dużo mowy o tym, że powinniśmy mieć jeszcze dodatkowe myśliwce przewagi powietrznej, czyli cięższe. Tu akurat zostawiam tą dyskusję głównie specjalistom z zakresu lotnictwa, aczkolwiek dla mnie, jako człowieka wojsk lądowych, wielozadaniowe samoloty bojowe w zupełności by wystarczyły, ale potrzebujemy mieć odpowiednie zdolności transportowe, w tym również jeżeli chodzi o tankowanie w powietrzu. I w końcu, po raz pierwszy od 3 dekad uzyskaliśmy drogą kupna używanych samolotów, samoloty wczesnego ostrzegania, wykrywania i dowodzenia, czyli takie małe awaksy od Szwecji. Powinniśmy ich mieć więcej, na razie są 2, ale co najmniej 6 byłoby potrzebne dla nas do tego, by zwiększyć swoją zdolność penetracji i rozpoznania przestrzeni powietrznej oraz obserwacji celów niskolecących. Więc siły powietrzne to jest jeden z największych centrów kosztów i jest to w pełni uzasadnione. Kto kontroluje przestrzeń powietrzną albo nie pozwala przejąć kontroli nad tą przestrzenią przeciwnikowi, ten ma zdecydowanie większe szanse prowadzenia działań na lądzie. Ale również jest to osłona działań marynarki wojennej. No i też To teraz widzimy, wojska jakie to jest lądowe. ważne w kontekście Ukrainy i zestrzeliwania chociażby, tak, wrogich rakiet. Oczywiście. Teraz z kolei wojska lądowe. No, głównym komponentem wojsk lądowych są te brygady wojsk operacyjnych, czyli te ciężkie brygady zmechanizowane, kawalerii pancernej i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego jeszcze są formacje lżejsze, często nazywane aeromobilnymi, bo mamy tutaj 2 brygady tego typu. No i jeszcze zostają wojska obrony terytorialnej. Ale wracając do clou. Ciężkie brygady to ciężki sprzęt. Ciężki sprzęt to są też ciężkie pieniądze. Niemcy w chwili obecnej sprzedają Austriakom czołgi Leopard 2A8 po 29 milionów euro za sztukę, gdzie nie ma mowy w ogóle o pakiecie logistycznym, serwisowym, szkoleniowym itd., itd., o koszcie w cyklu życia. Trudno powiedzieć. Ceny robią się horrendalne. My tymczasem postawiliśmy na rozwój naszych, albo raczej odtworzenie naszych wojsk pancernych i zmechanizowanych. W wojskach pancernych poprzez oddanie. Na razie tylko mówimy o fakcie oddania, a potem ocenimy, czy to miało sens, ale jeśli tak, to jaki. Poprzez oddanie setek czołgów typu szeregu T-72, również tych zmodyfikowanych po remontach, czyli M1R, na Ukrainę oraz części naszych czołgów PT-91, powstała próżnia, ale tylko częściowo pozorna, bym powiedział, ponieważ te czołgi w dużej mierze nie mogły już być dobrze obsługiwane i serwisowane, bo nie mamy dostępu do części zamiennych, zwłaszcza w obszarze silnikowym. Tu jest już kompletna panaczka. Tak samo armaty, które nigdy nie były produkowane w Polsce do tych czołgów, mieliśmy z tym problem. Nawet ich zmodernizowane wersje no też nie były w zbyt dużych ilościach, a modyfikacja z kolei bynajmniej nie oznaczała skokowego podniesienia parametrów, nie wiem, trakcyjnych i bojowych tego sprzętu. To było przedłużanie pewnej agonii tego sprzętu, który już dawno powinien u nas zejść. Można go było dawno temu sprzedać albo przeprowadzić gruntowną, ale prawdziwą, pełnozakresową modernizację, czego jednak jako decyzji nie podjęto. Więc poszliśmy w zakupy nowego sprzętu. I tu pojawiły się 2 główne kierunki. Kiedy Amerykanie sygnalizowali, że no w sumie dlaczego nie, ale my to jeszcze musimy u siebie zrobić wiele rzeczy, przekierowali nas
na Koreę Południową, która ma wiele technologii poamerykańskich albo wspólnych z amerykańskimi, ponieważ projekty, czy to czołgów koreańskich, były robione przez amerykańskich inżynierów, którzy projektowali Abramsa, wnieśli ten wkład tam. Projektowanie okrętów, Amerykanie w znacznej mierze wnieśli tą wiedzę do Koreańczyków. To samo jeśli chodzi o samoloty oraz zwłaszcza uzbrojenie rakietowe. A produkcja amunicji była kompatybilna z parametrami natowskimi od samego początku. I skorzystaliśmy z tej ścieżki, bo jest ona o tyle dla naszych władz atrakcyjna, że ostatnie słowa pana ministra Bejdy, 5 milionów, nie, przepraszam, 5 miliardów dolarów jest w grze po to, by ustalić do końca parametry produkcji czołgów K2 w Polsce. To jest oferta przemysłu koreańskiego. To jest to, czego nasz przemysł nie jest w stanie oferować naszemu Ministerstwu Obrony, czyli to kredytowanie. I skorzystaliśmy z tego. Kupiliśmy spółki. W pierwszej transzy 180 czołgów, których dostawy są realizowane. K2 tak zwanych gap fillerów, czyli zapchaj dziur na szybko. Oraz już zamknięta dostawa 116 czołgów amerykańskich M1A1 FEP, czyli zmodernizowanej wersji czołgów ex-piechoty morskiej USA. I rozpoczęły się dostawy czołgów M1A2 SEP-V, czyli najnowocześniejszej aktualnie wprowadzanej na wyposażenie amerykańskie wersji Abramsa i których kupujemy 250 sztuk. Więc w chwili obecnej, dzięki tym zakupom, już prawie uzupełniliśmy to, co zostało przekazane na Ukrainę. Jesteśmy w trakcie i zagwarantowane są dostawy kolejne, które na pewno, bo są już realizowane, z naddatkiem uzupełnią nam ten ubytek sprzętu postsowieckiego. No Ale właśnie, czyli jakościowo to jest kompletnie inna liga. tak, o Tu tą nie ma jakość porównania. chciałem zapytać, prawda? No bo oddaliśmy, można powiedzieć, no stary fotel, a wzięliśmy jakiś bardziej nowoczesny, tak? Jak rozumiem. Z- Zdecydowanie wzięliśmy nowocześniejsze, o większej przeżywalności na polu walki na pewno, gwarantujące lepszy komfort pracy, no i świadomość sytuacyjną, zwłaszcza, że wchodzą na pełnej petardzie tam polskie systemy zarządzania polem walki w chwili obecnej, czyli mówimy o BMS Legion, który powstał w polskich wojskach cyber, o czym potwierdził to pan generał Molenda w wywiadzie niedawno u mnie na kanale. Więc sprawa jest pozytywna w tą stronę. Oprócz tego sama siła ognia i dostęp do nowoczesnej amunicji, która została zakupiona wraz z tym, powodują, że nie ma w rosyjskim arsenale czołgów, z którymi te czołgi, zarówno K2, jak i Abramsy oraz nasze Leopardy, które mamy w wersji modyfikowanej, obecnie jako 2PL oraz 2A5, nie ma sprzętu rosyjskiego, który by był w stanie oprzeć się wachlarzowi amunicji, którą te czołgi już mają i ona spływa i będzie stanowiła nasze zapasy szczebla operacyjnego. Więc tu jest pozytywnie. Ponadto też kupiono nawet starsze gatunki amunicji, bo one też się przydają do tego, żeby radzić sobie ze wszystkim, co jest poniżej poziomu czołgu, czyli z wozami bojowymi, które jak się okazuje, no, mają większą rolę na współczesnym polu walki, te bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone niż czołgi, bo są bardziej użyteczne. Stąd też ich mocny rozwój w ostatnim czasie. No i właśnie, mamy mocny rozwój w ostatnim czasie, konieczność generacyjnej i to gwałtownej wręcz wymiany bojowych wozów piechoty BMP-1, będących podstawą naszych batalionów zmechanizowanych na coś nowoczesnego, o znacznie większej sile ognia i większej przeżywalności załogi i desantu. No i tu mamy nasze borsuki. Niestety, no to podpisanie umowy na dostawy tych borsuków bardzo frustrująco skomplikowane, jak widać, jest. I jeszcze takowej umowy wykonawczej nie widzieliśmy. Została zapowiedziana, ale dosłownie w dostawie 2 batalionów. Realny, racjonalny poziom dostaw, jaki powinien być, aby proces tej generacyjnej wymiany nie trwał dekadę, bo to będzie zbyt długo, to jest 4 bataliony rocznie. Jeśli przyjąć, że nadal poruszamy się
w strukturach batalionów liczących 58 wozów bojowych, stricte tego rodzaju. I do tego dodajmy jeszcze wozy specjalistyczne. To się z tego robi. Liczmy 70 kilka pojazdów razy 4 w skali roku, które, no nawet liczmy zaokrąglimy, 80 pojazdów razy 4, 320 pojazdów bojowych i specjalistycznych rocznie. Tyle powinno zasilać nasze wojsko, żeby to tempo było uznane za racjonalne. To, co w chwili obecnej do nas spływa, to jest co najwyżej połowa tej wartości. A to nie jest optymistyczne. I należałoby znaczną część strumienia pieniędzy, jakie idą na MON, ale nie tylko, bo to jeszcze można z innych źródeł, skierować właśnie w rozbudowę zdolności produkcyjnych naszego rodzimego przemysłu. No ale właśnie wadą naszego rodzimego przemysłu jest to, że nie ma on takich głębokich kieszeni i zdolności finansowania na kredyt zamówień naszego Ministerstwa Obrony. I z tego korzysta lobbying wielu, no przede wszystkim oczywiście zachodnich dostawców, którzy komplikują intensywnie procesy decyzyjne naszych decydentów, co nie jest dobre, bo to niepotrzebnie wydłuża pewne rzeczy, a i też patrząc na pragmatykę, może wpływać na jednostkowe koszty produkowanych przez nas sprzętów, dając argument drugiej stronie, że lepiej kupować spółki z zagranicy. No jak już jesteśmy przy tym naszym rodzimym właśnie przemyśle zbrojeniowym, jednak udało się na to moje przydługie pytanie odpowiedzieć dosyć konkretnie, ale jak już jesteśmy, mówię, przy przemyśle zbrojeniowym polskim, to oglądałem niedawno dosyć ciekawą rozmowę, może nie tam z moim super ulubieńcem, ale nie mam też zawsze złego zdania o kimś, jeżeli mówi z sensem. Sławomir Mencen otóż udzielił wywiadu Patrycjuszowi Wyżdze w jego programie Didaskalia, również dostępnym na YouTubie. Jedna uwaga, którą podniósł, wzbudziła moje zainteresowanie, mianowicie zaangażowanie sektora prywatnego w produkcję zbrojeniową. Czy tu widać jakieś ruchy? Czy to w ogóle jest dobry pomysł? Czy jest możliwy taki scenariusz do realizacji w tym no, teoretycznie zabetonowanym polskim świecie zbrojeniowym? Bo w Ukrainie widzimy, że sprawdza się rzeczywiście taka metoda i drony, systemy antydronowe i wiele innego takiego pomniejszego sprzętu, który da się, to produkują właśnie tak zwani prywaciarze i rzeczywiście to ogromna pomoc dla walczącej armii. To nie jest ścieżka możliwa, to jest ścieżka konieczna. Dlaczego wszystkie duże kraje obecnie obserwujące, co się dzieje na Ukrainie, podjęły decyzję o tym, że wyłączają dotychczasowych liderów produkcji zbrojeniowej z dostaw dronów? Dronów bojowych, tych dronów, które będą w dużych ilościach. Bo doszli do wniosku przez ostatnie 3 lata, że innowacyjność i szybkość reagowania na potrzeby jest w małych i średnich firmach prywatnych. Kompletnie. Amerykańskie drony, które trafiły na początku tego konfliktu na Ukrainę, się totalnie nie sprawdziły. Żaden z nich nie przetrwał drugiego wylotu, jeżeli chodzi o drony obserwacyjne i tym podobne, a drony bojowe, nawet użyję nazwę Switchblade, no się zblazowały, zwłaszcza ta wersja 300 kompletnie, a miały być wielkim game changerem. Wszystko wróciło na deski kreślarskie w Stanach. Wszystko. Anglicy, Francuzi i Niemcy, widząc co się wydarzyło, postąpili inaczej. Od razu postawili na współpracę z Ukraińcami, zaciągnęli stamtąd bardzo dużo informacji. Jeżeli cokolwiek kupowali u siebie jako nowinki, to od razu, nie wiem, z każdego 1000 kupowanego na dzień dobry 100 zasuwało na Ukrainę na testy i od razu reagowali na wnioski z tego. I w chwili obecnej, na przykład Brytyjczycy, oprócz tych dużych dronów do obserwacji, powiedzmy nazwijmy je szczebla strategicznego, wszystko co kupują, to kupują z produkcji francuskiej. Francuzi mają swoje, Niemcy opracowali też, przepraszam, 2 rodzaje swoich ciekawych dronów, które się też sprawdzają w tej chwili na Ukrainie i to wszystko to było możliwe dzięki
intensywnemu otwarciu się na małe i średnie firmy prywatne. W Polsce w chwili obecnej jest to absolutnie zabetonowane i próbie przełamania tego służy konferencja, którą organizuję wraz z Uniwersytetem w Białymstoku 20 marca, gdzie stawiamy na obecność przede wszystkim właśnie niezależnych, prywatnych firm opracowujących i produkujących w Polsce drony, bo takie są, jest ich kilkadziesiąt, ale absolutnie nie mogą się przebić. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii też są już zapraszani. Część się potwierdziła. Oprócz tego mówimy o instytucjach wojskowych i odpowiednich szczeblach i jednostkach. Chcemy, żeby się tym zainteresowali, bo mamy bardzo dobry przegląd sytuacyjny tego, co się działo, i to firmy prywatne są kluczem do skokowej dronizacji polskiej armii w bardzo przemyślany i racjonalny cenowo sposób. My mówimy o tym, że względem tego, co na chwilę obecną jest przez polską armię zamawiane, zasadniczo z jednego źródła, nie będę robił reklamy, to można to robić 70% taniej. Ja w tym momencie nie przesadziłem. Ja mówię o 70% taniej. I jest jeszcze ogromne doświadczenie, które niektóre z tych firm wynoszą, chociażby współpracując z ukraińskimi jednostkami Oczywiście wojskowymi. tak. Oczywiście tak. Zresztą, mój drogi, ja już mam kilka dronów, które do mnie dotarły, rosyjskich, żeby było jasne, które mi przekazano, i ja je udostępniałem już co niektórym polskim firmom, żeby się zapoznały z tym wszystkim. Oni już mają to sparametryzowane, jak można robić masową produkcję tego typu tanich rzeczy, i to nie są żadne komunijne drony. To jest zabójcza broń w odpowiedni sposób użyta i skomponowana z odpowiednim elementem typowej amunicji albo uzbrojenia. Tu nie ma żartów. Ukraińcy w tym roku wprowadzą do siebie na wyposażenie około 4 milionów dronów różnego rodzaju, a skuteczność użycia w jednostkach tak elitarnych jak Pułk Madziara albo jednostka Kraken i tym podobne sięga 40% skuteczności użycia. W przeciętnych jednostkach jest to przedział między 10 a 20%. To weźmy sobie te 20% jako ekwiwalent tego, co można z tych 4 milionów dronów wycisnąć w postaci obezwładnienia, zniszczenia, uszkodzenia. Czy to siły żywej, pojazdów, obiektów, można sobie wyliczyć. No ja powiem krótko, Potężna nawet ilość. będąc tutaj cały czas w Ukrainie, większość rannych żołnierzy, którzy teraz przyjeżdżają do ukraińskich szpitali, jest właśnie rannych zazwyczaj od dronów. Kiedyś to była artyleria, a dziś ciągle słyszę: straciłem nogę od drona, straciłem rękę z powodu drona, rozwalił nas dron i tak dalej, i tak dalej. Więc to rzeczywiście pewnie przyszłość. Więcej tego typu informacji można znaleźć w eksperckim kanale kapitana Lisowskiego na co dzień. Mnóstwo bardzo ciekawych gości, ciekawych rozmów i jeszcze więcej przekazywanej wiedzy, więc serdecznie zapraszam do kapitana Lisowskiego, do programu Macieja Lisowskiego, a my kontynuujemy analizę polskiej armii i chciałbym zapytać o morale, bo wiadomo, że z żołnierza, który kiepsko jest zmotywowany, to wiele nie będzie. Szkolenia wojskowe w Polsce. Często słyszę, że dźwignia trochę się przechyliła w drugą stronę, bo kiedyś była absolutnie skandaliczna fala, z którą trzeba było walczyć i trzeba było ją zlikwidować. Taki, no, można powiedzieć, że jeszcze trochę spadek po czasach ZSRR pewnie. A dziś z kolei często słychać głosy, że żołnierze odchodzą, bo ktoś na nich podniósł głos. A Sun Tzu, jeden z moich ulubionych pewnie autorów, którego często przytaczam, chiński generał sprzed wieków, pisał w swojej książce pod tytułem Sztuka wojny, że armii bez dyscypliny i posłuszeństwa po prostu nie ma. To teraz trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Zjawisko fali występuje tam, gdzie istnieje zasadnicza służba wojskowa i kolejno po sobie przychodzące pobory. My w chwili obecnej tego zjawiska nie mamy zasadniczej służby wojskowej. Natomiast to, o czym powiedziałeś, czyli
Społeczna nadwrażliwość i hiperhumanizacja dotyczy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, bo tam szli ludzie z różną motywacją. Niektórzy po prostu, żeby o coś ciekawego, coś fajnego, inni, bo mam za dużo czasu, tylko część, a może to ja w takim razie sobie pójdę tu, a potem zostanę w wojsku. I w zależności od tego, kto jaką miał motywację, tak reagował na to, co go spotykało w jednostkach. A że był potężny nacisk na to, żeby ta DZSW rosła, no to rzeczywiście obchodzono się pod wieloma względami z tymi ludźmi jak z przysłowiowym jajkiem. I kiedy ktoś głośniej krzyknął, to nagle był szok, ale co, ale dlaczego? A dlaczego ode mnie wymagacie? Przecież ja po prostu jestem. No ale to nie chodzi o to tylko, żeby być, ale żeby dać się wyszkolić, zostać wyszkolonym i we właściwy sposób z tej wiedzy i umiejętności korzystać. No nie wszyscy do tego dorośli, a robienie na masę tylko i wyłącznie dla statystyk tego wszystkiego się zemściło. Co widać w kilku przypadkach, również tragicznych, i tego nie chciałbym komentować. Natomiast niestety szkolenie wojskowe, które potrafimy robić dobrze, bo dowodem na to są informacje z Ukrainy. Szkoleni przez polskich instruktorów żołnierze należą do tych, którzy mają największą przeżywalność na polu walki, najlepiej sobie radzą i są odporni. Więc my metody szkoleniowe uwspółcześnione mamy takie, żebyśmy mogli szkolić, ale tu właśnie, jak to powiedział kiedyś mój kolega, materiał ludzki, ważne jaki jest. Na Ukrainie dotychczas górowali ci, którzy byli wystarczająco zmotywowani, chcąc bronić swojej ojczyzny. Od kiedy polityka ukraińska mocno rozjechała się z realiami i przestała reagować na głos ukraińskiej ulicy, to się zmieniło i teraz często przykład 155. Brygady idą ci, którzy się jako materiał ludzki absolutnie nie kwalifikują, stracili jakąkolwiek motywację i przez to teraz Ukraina musiała zmienić metody i zamiast formować coraz to nowe jednostki, które fajnie wyglądają w statystykach, zrozumieli w końcu, że należy ten materiał ludzki, który obecnie mają, taki jaki mają, rozrzedzać w jednostkach, które trzeba uzupełnić, a są doświadczone, mają doświadczenie bojowe, mają jakiś esprit de corps i umiejętności. Wtedy da się podciągnąć tych ludzi do odpowiedniego poziomu, żeby ta jednostka coś sobą dobrego na polu walki stanowiła. Ale to naprawdę musiał grzmieć cały zachodni świat, żeby wybić tą głupotę z głowy ukraińskich decydentów w temacie czysto rosyjskiego, radzieckiego jeszcze podejścia. Liczby, liczby, liczby. A tu nie o to chodzi. I patrząc na to, Polska zmieniła wiele, jeżeli chodzi o szkolenie. Jest teraz kładziony nacisk na to, żeby to szkolenie było bardziej realistyczne, lepsze. To dobrze. Do tego są też potrzebne odpowiednie środki, nawet środki pozoracji. Dotychczas było z tym słabawo. Odpowiednia ilość amunicji do szkolenia strzeleckiego. Różnie też z tym to bywało. Mam nadzieję, że w chwili obecnej to pójdzie jeszcze mocniej w dobrą stronę, bo już zaczęło iść od 2022 roku w dobrą stronę, tylko nie wszędzie i nie we właściwym tempie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ale problemem też jest ta nasza trwająca rozbudowa armii, budowanie kolejnych struktur powoduje, że no, na to szkolenie jest trochę mniej czasu, a cała operacja zabezpieczania granicy z Białorusią, gdzie kilkanaście tysięcy żołnierzy jest w to zaangażowanych stale, powoduje, że oni też nie prowadzą realnego, normalnego szkolenia, a tego typu działania, do których zwłaszcza żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nie byli przygotowani, również od strony psychologicznej, zaznaczam, i ta presja, jaką film Zielona Granica i organizacje o tego typu podejściu do tematu wywierały na tych żołnierzy, powodowało, że wielu z nich rezygnowało ze służby w WOT właśnie po służbie na tak zwanym pasku. I tu tego zdecydowanie nasza armia nie dopilnowała i poważny ubytek chętnych do służby jest związany właśnie z realizacją tych zadań na tak zwanym pasku.
To ja bym się chciał jeszcze zapytać, co na to wszystko, dlatego że Polska, to też będzie kilka pytań w jednym, ale mam nadzieję, że damy radę. Polska deklaruje bardzo mocno, że nie wyśle swoich wojsk do Ukrainy, nawet jeżeli inne kraje NATO będą się na to decydowały. Po pierwsze, to czy to w ogóle jest możliwe, żebyśmy się sprzeciwili całemu sojuszowi, a po drugie, to jak ten sojusz dzisiaj działa, bo niedawno przecież w zeszłym roku były przeprowadzone wielkie ćwiczenia od samiuśkich Tater aż po krainy Świętego Mikołaja na północy świata. I co wiemy po tych ćwiczeniach? Jaka jest kondycja naszych armii? Jakie mamy plany przeciwdziałania zagrożeniu z Rosji? Co by się stało? Jak długo wojska niemieckie musiałyby jechać w stronę Litwy na przykład, żeby tego kraju bronić? Piotrek, rozbijając to twoje rozbudowane pytanie, to jest godzina rozmowy, więc nie ma litości. Zacznijmy po kolei. Siły zbrojne krajów NATO, europejskich krajów NATO, przystąpiły do rozbudowy i odbudowy w czasie ostatnich, bardziej bym powiedział, półtorej roku. Z większymi lub mniejszymi sukcesami. No, największe sukcesy, ale przede wszystkim w obszarze liczbowym, to armia polska. Do tego potem, jeżeli chodzi o właśnie generacyjną wymianę sprzętu w obszarze wojsk pancernych oraz wcześniej zaplanowane, obecnie realizowane programy związane z obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Bardzo dobrze przygotowane programy, żeby było jasne. Tu jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym punkcie i jeszcze, co ważne, staramy się transferować technologie do Polski, zarówno produkcyjne, jak i serwisowe, w takim stopniu i w takiej ilości, że będziemy mocno niezależni od kogokolwiek, zwłaszcza jeśli chodzi o program Narew i całą paletę amunicji rakietowej w tym zakresie. Co dalej? Rozbudowujemy nasze zdolności do zdalnego, bym powiedział, obezwładniania przeciwnika. Czyli patrząc na doktrynę amerykańską, jaką oni mieli, że jeśli atakuje na ciebie jakaś duża masa jednostek przeciwnika, nazwijmy po imieniu, no, prawdopodobnie Rosji, są siły, którymi jesteś w stanie je zatrzymać na rubieży, którą sobie zaplanowałeś. Ale jak oni będą cały czas zwiększać ten nacisk, to w końcu mogą cię przełamać. W tym celu należy mieć siły i środki, aby już na podejściach tego przeciwnika zmiękczać, zadawać mu jak największe straty. Następnie, kiedy on już jednak wszedł w zwarcie z tobą, w walkę na tej pierwszej linii, to potem przerwać mu zaopatrzenie, wzbronić podejście kolejnego rzutu, który ma wzmocnić, wesprzeć albo wymienić tych walczących i obezwładniać to. I to już jest przestrzeń walki, z którą polska armia nigdy nie miała wcześniej do czynienia. Mówimy o głębokości od linii frontu do około 120 kilometrów. W tym celu różne środki walki dla naszych samolotów, które pozwolą niszczyć środki rozpoznania radiolokacyjnego przeciwnika, tak zwane nasze długie pazury w postaci pocisków JASM, które mogą niszczyć stanowiska dowodzenia w głębi, ważne obiekty logistyczne i tak dalej. To jest nawet dalej niż 120 kilometrów. Potem mamy rewolucyjną wymianę, jeżeli chodzi o naszą artylerię rakietową. Zarówno HIMARSy, jak i HIMARS A, czyli amerykańskie, HOMAR A, czyli amerykańskie HIMARSy oraz HOMAR K, czyli koreańskie Chunmu, dają nam możliwość rażenia na głębokość do około 300 kilometrów. Więc jesteśmy w stanie z bezpiecznej odległości od linii frontu tym sprzętem niszczyć podchodzącego przeciwnika, niszczyć przeciwnika, który z nami walczy oraz tego, który ma dopiero podejść, dostarczyć zaopatrzenie, wymienić, wzmocnić. I to jest rewolucyjna zmiana i nikt w takim wymiarze tego nie robi w Europie jak my. My pozyskujemy setki tych wyrzutni. Trzeba jeszcze mieć oczywiście odpowiednio dużo zgromadzonych zapasów amunicji do tego wszystkiego. I to rzeczywiście robimy. Do tego zakup dla mnie bardziej, jeżeli chodzi o ilość, kontrowersyjny, czyli śmigłowce Apache, które też w tym przedziale mają wypełnić swoją rolę, ale one wymagają tego, żeby była osłona powietrzna, żeby myśliwce przeciwnika ich nie zestrzeliwały
oraz żeby ta obrona przeciwlotnicza przeciwnika też nie była zbyt mocna. One muszą działać w bezpiecznej przestrzeni. Temu, żeby to było bezpieczne, służą na przykład pociski rakietowe przeciwpancerne o odpowiednio dużym zasięgu, często jak to się mówi, strzelające w ramach non-line of sight, czyli poza zasięg wzroku. I to też realizujemy. Z tym, że ja bym Apache zdecydowanie mniej kupił i zamiast tego różnego rodzaju drony matki, które mogą przenosić i inne drony i tego samego typu uzbrojenie de facto uważam, że byłoby dla nas bardziej optymalne. Ale budujemy to teraz tą odporność naszej armii systemowo i będąc krajem frontowym, zarówno my, liczebnie w tej chwili armia numer 3 w NATO deklaratywnie, trzeba to przekuć na jakość. To jeszcze potrwa, bo my dopiero formujemy nowe jednostki, odbudowujemy te, które były okrojone w poprzednich latach. Na nowym sprzęcie też się trzeba dobrze nauczyć, jak go wykorzystywać, żeby w pełni go właściwie wykorzystać, zgrać to taktycznie, potem operacyjnie, doszkalać nasze sztaby i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze cały zakres współpracy z krajami sojuszniczymi. I te wielkie ćwiczenia, o których wspominasz, one udowodniły, że przerzut jednostek ma pewne wąskie gardła. W związku z tym pojawiły się dodatkowe umowy bilateralne, gwarantujące to, żeby ten tranzyt w przypadku akurat dotarcia do Polski, przez Niemcy, przez Holandię był jak najbardziej płynny. Niemcy zdają sobie sprawę z tego, że będą musieli to zabezpieczyć, więc zwiększają ilość jednostek, które miałyby to robić. Ponadto Niemcy póki co cały czas korzystają z tego, że to my zbroimy się, stając się armią bardziej pancerno-przeciwpancerną niż oni w tej chwili są i niż za kilka lat w ogóle będą, bo mają swoje ograniczenia cały czas. No, takie ograniczenia A też my, było widać chociażby podczas powodzi na Dolnym Śląsku, kiedy polska armia nie była w stanie dojechać do Lądka-Zdroju przez wiele godzin, dlatego że trzeba było jechać okrężną drogą przez Czechy, co niestety nie było możliwe. I tu już nie w przypadku wojny, prawda, mieliśmy taki ale problem. to są kwestie administracyjno-proceduralne. Gdyby tego typu umowa była pozwalająca na to, że niebojowe elementy naszej armii mogą swobodnie wjeżdżać na terytorium Czech, nie byłoby problemu. Ale takowej umowy ktoś wcześniej nie przewidział. I właśnie te ćwiczenia służyły zebraniu tego typu doświadczeń. Ta powódź też to dorzuciła. No i wyciągajmy z tego wnioski. Jak najbardziej. I teraz co do gotowości naszej armii jako takiej. Nasza armia jest w trakcie generacyjnej wymiany sprzętu, modernizacji i odbudowy. To jest proces. To nie trwa rok ani dwa. To, że mamy przysłowiowych bagnetów, szabel, w tym momencie odpowiednio, ktoś by powiedział dużo, bo ponad 200 000 deklaruje Ministerstwo Obrony, to nie przekłada się na siłę bojową wszystkich jednostek. Nie, tego jeszcze nie ma. Jak Ponadto rozumiem, teraz odpowiadasz już na to nasze końcowe pytanie, czyli czy Polska jest gotowa do ewentualnych... jeszcze nie, to jeszcze trochę potrwa. Słuchaj, i patrząc czysto pragmatycznie na to wszystko, my potrzebujemy czasu. Trochę z tego czasu wykorzystaliśmy nieźle, jeżeli chodzi o zakupy, tym podobne rzeczy i pewne uzgodnienia sojusznicze. Natomiast nie wykorzystaliśmy tego czasu w sposób właściwy, jeśli chodzi o rozbudowę naszego przemysłu zbrojeniowego. Na tą chwilę, mówiąc o polskim przemyśle zbrojeniowym, mówimy głównie o przemyśle będącym pod kontrolą Skarbu Państwa. Są też elementy w pewnym partnerstwie publiczno-prywatnym, ale to są dosłownie, żebym nie skłamał, dwa. Pierwszy to jest Grupa Lubawa S.A., w którym państwo ma dużo do powiedzenia poprzez to, że ona jest na liście przedsiębiorstw ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Druga to jest grupa WB Electronic, w której Polski Fundusz Rozwoju ma 26% akcjonariatu, ale poza tym to jest państwowy przemysł. I nowe przepisy wprowadzane właśnie w tej chwili, projekt leży już gotowy do obrad, że może być udzielana pomoc publiczna dla podmiotów realizujących zadania z zakresu obronności. To było literalnie w przepisach polskich zabronione. I teraz ten zakaz de facto zostanie zniesiony. Ponadto Unia Europejska podjęła decyzję, Komisja Europejska, że
wydatki na obronność nie będą zaliczane do tych, które są brane pod uwagę w procedurach sprawdzania nadmiernego deficytu finansów publicznych krajów unijnych. To też ważne i w związku z tym powinniśmy skorzystać z tego, żeby rozbudować nasze rodzime zdolności. Powinna już być po 3 latach druga linia produkcyjna armatohaubic Krab, które się świetnie sprawdziły na Ukrainie, są niezwykle potrzebnym uzbrojeniem i potrzebujemy go jeszcze dużo dla naszych jednostek. Tego typu uzbrojenia. Kupujemy armatohaubice K9. Ja wolałbym, żeby to powstawało u nas i żeby te pieniądze trafiały zwrotnie do naszej gospodarki. Kupujemy te Hajmarsy i Chunmu, ale amunicja, przynajmniej niektóre rodzaje, będą produkowane w Polsce, oby jak najszybciej. W przypadku zestawów Narew, te rakiety KAM też będą produkowane i te współcześnie już dostarczane rakiety w Polsce, ale też przyszły o parametrach porównywalnych z rakietami Patriota, pocisk. Wspólnie pracujemy, zrzucamy się na jego opracowanie i on też będzie w Polsce produkowany. Też bardzo dobrze. Powinniśmy mieć już tak naprawdę otwierane, przecinane wstęgi w nowych fabrykach amunicji, zwłaszcza artyleryjskiej i strzeleckiej, a my tak naprawdę od nowa po raz drugi podchodzimy do tematu i teraz Ja się trochę są dziwię decyzje o rzeczywiście, że do tej przeznaczeniu. pory, ja się trochę dziwię rzeczywiście, że do tej pory nie mamy otwartych tych fabryk amunicji, bo cały świat się zbroi, wszyscy chcą to kupować, jest popyt jak najbardziej i zapowiedzi o tym, że te fabryki amunicji w Polsce będą powstawały, słyszałem już dobry Za czas temu. poprzedniego rządu. I zmiana rządu bynajmniej w tym nie pomogła oczywiście, ale tak jak było to przygotowane przez poprzednią ekipę, zastane przez nową ekipę, pojawiało się, no niestety, dosyć słusznie, wiele trudnych pytań w tym zakresie, ale gdyby to robiono w pełni przez biznes prywatny, tego problemu by nie było. A przez to, że było to w spółkach Skarbu Państwa, a tutaj przecież zmiany personalne, to tamto, to niepotrzebnie wydłużyło. I dlatego raz jeszcze przypomnę, naprawdę prywatny biznes musi być w jak największym stopniu angażowany w te procesy zwiększania naszych zdolności produkcyjnych oraz odporności państwa. Nie tylko państwo musi w tym mieszać, ale również we właściwy sposób, patrząc na przykład amerykański, można to robić. Nie każdy wie, Amerykanie, tam gdzie produkują czołgi, wszystkie środki produkcji, narzędzia produkcji są państwowe. Amerykański rząd to sfinansował, ale fabryka w całości zarządzana, obsługiwana, kierowana przez prywatną firmę, która na tym zarabia, ale państwo ma co? Zagwarantowaną i utrzymaną zdolność produkcyjną na wszelki wypadek. Cały czas jest sprzęt utrzymany, konserwowany, naprawiany przez użytkownika tego sprzętu. I co? I w tym modelu budują cały czas. Można? Można. Moglibyśmy z tego skorzystać. Dobrze by było, żeby te rzeczy ruszyły. Teraz te przygotowane programy amunicyjne, mowa o wielkiej, nowej fabryce amunicji, w której na pewno ma być zaangażowana państwowa firma Mesco. Nakłady na to około 3 miliardów złotych. Ja bym bardziej był zwolennikiem kilku mniejszych, a mamy co najmniej trzy już prywatne inicjatywy w chwili obecnej, które będą realizowane niezależnie od tego, czy państwo polskie będzie na pewno chciało, ponieważ jest taki głód obecnie, takie zapotrzebowanie na rynku światowym na tego typu amunicję, że na pewno jest to opłacalny biznes. I 3 firmy, zarówno WB Electronics samodzielnie, dalej grupa niewiadów, czyli szeroko rozumiana grupa kapitałowa Works 11 oraz nowy gracz chcą to realizować. 4. ekipa to byli Szwajcarzy, którzy niestety z poprzednim rządem nie dogadali się absolutnie, jeśli chodzi o to, żeby mieli chociaż odrobinę wsparcia na realizację tego wszystkiego, bo ważniejsze było poczekać na decyzję, co będzie z naszym państwowym przemysłem w tym zakresie. Czas płynie, mogła to być produkowane w Polsce, jeszcze nie ma. A Polska jako taka, niestety ze smutkiem powiem, że w pełni od A do Z całego tego kompletu, jakim jest pocisk artyleryjski i jego ładunek metający, nie produkujemy samodzielnie. My to w dużej mierze składamy z komponentów dostarczanych na przykład ze Słowacji.
No i też krótko mówiąc, dywersyfikacja mogłaby pomóc w takich bardzo błahych sprawach, bo jedna rakieta może zniszczyć jedną fabrykę, jakby były trzy fabryki, to potrzebne byłyby, krótko mówiąc, trzy rakiety, tak? Ale chciałbym jeszcze Ale Cię jeszcze jest, wiesz, zapytać. taki koncept w Polsce mocno teraz lansowany, że jak gdyby rezerwowe linie powinny być w kontenerach, bo wiele rzeczy da się zrobić tak, że łączysz ze sobą układ kontenerów, podłączasz do zasilania i one robią. I gdyby były jeszcze tak zwane tajne lokalizacje, zwłaszcza podziemne, dobrze umocnione, do których można w danym momencie na komendę wywieźć skonteneryzowane tego typu linie i postawić do pracy, byłoby świetnie. Przykładem jest świetny filmik, gdzie przedstawiciel NATO, który pojechał odwiedzić Ukrainę, został przywitany gdzie? W podziemnej fabryce produkującej pociski manewrujące i drony dalekiego zasięgu. Obiekt wyglądał bardzo dobrze, bardzo sterylnie nawet powiedział i nie wiemy, gdzie on jest i dobrze, i nie wiemy, czy to jest adaptacja starej, istniejącej tego typu infrastruktury postsowieckiej, czy to wybudowano od nowa. Nie wiem, ale na naszym terytorium w Polsce są miejsca, które można by było stare odzyskać z kontroli prywatnej na przykład, restaurować i przystosować do tego typu rzeczy, a są też miejsca, gdzie można by to zrobić całkowicie od nowa. Już nie wspomnę nawet o tym, że każdy, kto o czymś takim mówi, od razu odsyła o kompleks Rize. Można by go było wykorzystać. Przynajmniej w części, zamiast zwiedzać tylko, tak? Jak to mówią, beton rozkłada się przez wiele, wiele lat, więc może to już niedługo. Ale wiesz co, chciałbym jeszcze zapytać o to, bo może te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy, trochę nie mają sensu z tego względu, że wojna wcale do nas nie przyjdzie i ona nie jest realna, że to tylko opowieści George'a Orwella z 1984 roku, że straszy się nas nieustanną wojną, zmienia sojuszników, manipuluje tym, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem, bo bez wroga to wiadomo, że jak bez ręki. Może ta wojna niekoniecznie może dotrzeć na terytorium Polski, dlatego się jeszcze tak bardzo nie przejmujemy. Może pierwsze byłyby raczej zaatakowane państwa bałtyckie, jak mówił niedawno w rozmowie w Postprawdzie Nawet na pewno Marek byłyby raczej Meissner. pierwsze. I czy na to mamy jakiś plan w ogóle? Polska przy swojej rozbudowie potencjału militarnego ma jedną z rzadkich możliwości, powiedziałbym, okienek w historii, żeby mocniej zaakcentować swoją pozycję. To są tak zwane zdolności ekspedycyjne. Przyjmijmy, że rozbudujemy naszą armię, bo to się w końcu może udać, do tych około 300 tysięcy żołnierzy w różnych formacjach. To dużo. I to będzie stałe obciążenie naszego budżetu, no ale kto nie chce utrzymywać armii własnej, będzie utrzymywał armię cudzą. Czy wojna może do nas nie dojść? Chciałbym, żeby tak było, ale żadna przesłanka, którą notujemy, patrząc na zachowanie Rosji, nie mówi o tym, że możemy być bezpieczni i spokojni. Wręcz przeciwnie, stale są różnego rodzaju groźby, czy to bezpośrednio pod polskim adresem ze strony władz na Kremlu, czy ogólnie do całości NATO, są cały czas adresowane. I materialnym wyrazem tego wszystkiego były wojny rosyjsko-gruzińskie, wcześniej wjazd do usamodzielniającej się Czeczenii, wcześniej cały czas jątrzenie na Kaukazie, jeżeli chodzi o Armenię i Azerbejdżan. Tam też Rosja cały czas mieszała. No i w końcu mamy 2014 rok i teraz 2022 rok. Rosja step by step zwiększa poziom zagrożenia i to, co nie spodziewaliśmy się, że w XXI wieku wróci do Europy, czyli klasyczna wojna, jednak wróciło i to wróciło dzięki Rosji, nikomu innemu. Więc nie możemy absolutnie liczyć na to, że jakoś to będzie cicho. Albo będziemy przygotowani, albo to my będziemy podawani jako danie. Ja wolę być przygotowany na okoliczności takie, jakie niesie nam historia w osobie Władimira Putina. Jaka była druga część Twojego pytania? Wiesz co, chciałem Cię jeszcze zapytać, bo trochę ominęliśmy. Moja druga część pytania była o kraje bałtyckie. Czy jesteśmy przygotowani? Dobra, zostańmy Tak, już. jeszcze może przy tym I to właśnie rzeczywiście, tą bo to ciekawy ekspedycyjność. wątek. I słuchaj, w tej sytuacji, jeżeli nasze siły zbrojne
ten komponent operacyjny ciężkich wojsk jest tu i teraz. Mamy wojska, siły powietrzne, które rozbudowujemy i powinniśmy jak najszybciej. I trzecie, mamy jeszcze tą naszą marynarkę wojenną i współpracujemy z sojusznikami. To mamy te dwie brygady, a uważam, że powinniśmy mieć lżejsze formacje, bo mamy 6. Brygadę Powietrzno-Desantową, 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, obecnie wzmocnioną jednym batalionem z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Kłodzkim Batalionem Piechoty Górskiej i uważam, że powinniśmy odtworzyć 22. Karpacką Brygadę Piechoty Górskiej, która kiedyś stacjonowała w Nysie i Kłodzku właśnie. I tego typu jednostki, mając ekspedycyjne, do czego one służą? Jedna jednostka to jest zawsze tak zwany odwód aeromobilny naszego naczelnego dowództwa, czyli straż pożarna, która jest do wykorzystania, przerzucana przez śmigłowce. Absolutnie nie możemy sobie pozwolić na desant samolotów, bo nie mamy tylu samolotów, a dwa, trzeba mieć przewagę w powietrzu, żeby nie zostały one zestrzelone, więc to zostawiam, absolutnie pomijam. Co innego, niskoprofilowy lot śmigłowców, przykład desantu w Hostomelu, że się udał. Skutek nie był taki, jaki Rosjanie chcieli, ale sam desant, dostarczenie tam jednostek specjalnych się Rosjanom udał. Tak samo Tama w Nowej Kachowce. Tak samo się to udało. Więc tego typu jednostka aeromobilna w naszej dyspozycji. No i mamy jeszcze dwie w tym momencie jednostki. Jedna o specjalności górskiej, a jak górska, to z definicji się dodaje też słowo zimowa, a druga po prostu nasi komandosi i nasze czerwone berety. I tu jesteśmy w stanie w razie potrzeby jedną z takich jednostek wysłać na dodatkowe wzmocnienie obszaru państw bałtyckich, a trzecia z tych pozostałych, załóżmy, że byłaby to piechota górska, może służyć czy to wzmocnieniu kierunku od południa ze Słowacji lub też Słowacji. Mam na nadzieję, że dojdzie do bardziej proeuropejskich zmian w polityce słowackiej. To jest raz. Dwa, również ewentualnie wzmocnienie naszych sojuszników Finów, bo tam jest bardzo duży, bardzo długi odcinek potencjalnego frontu, 1300 kilometrów i mieć zdolność do tego, żeby ich wesprzeć brygadą tego typu, przeszkoloną, a uważam, że oni bardzo chętnie udostępnią nam nieodpłatnie swoje obiekty szkoleniowe w tamtej części świata, moglibyśmy mieć tą zdolność i wtedy o nas, o naszą uwagę, atencję i przyjaźń będą zabiegać wszystkie okoliczne kraje, jeżeli my, nie obniżając swoich zdolności obronnych, jesteśmy w stanie w tak znaczący sposób wesprzeć sojusznicze kraje w pobliżu. I taką zdolność, żebyśmy posiadali. Czy my użyjemy tych jednostek do tego wsparcia? Nieważne, bo one też zostaną wtedy u nas i będą miały na pewno co robić. Ale to jest świetna, uważam, inwestycja w taki nawet już nie soft power, to jest hard power, jeżeli my jesteśmy w stanie zagwarantować naszym sojusznikom możliwość wsparcia tego typu. Nie ma w tej chwili takich krajów w tej części Europy, które mogłyby to zrobić. Niemcy będą potrzebowały jeszcze paru lat, żeby tą brygadę na Litwie stworzyć. Francuzi są z kolei za daleko i oni są nastawieni z kolei na wspieranie przede wszystkim tego pasa południowego wzdłuż Morza Śródziemnego, czyli de facto nastawieni są na to, że oni odpowiadaliby, taki był plan, za wspieranie Bułgarii i Rumunii. Przede wszystkim, nade wszystko wraz z nimi również Hiszpanię i Włosi. Na naszym odcinku główna siła to my, mieli być Amerykanie i Niemcy, Holendrzy, Duńczycy. W pasie północnym, oprócz Amerykanów, Wielkiej Brytanii, również jeszcze Kanadyjczycy. Tak były te trzy teatry ustawione, gdzie nasz jest najtrudniejszy i wymagający największego potencjału. I ten potencjał my u siebie stopniowo budujemy, tylko musimy zwiększyć tempo budowy tegoż potencjału. I teraz, czy nasza armia powinna w ramach sił pokojowych, szeroko rozumianych wejść na Ukrainę? Od dawna mówiłem, że absolutnie nie wchodzi tu w grę tak zwany mandat ONZ, mandat NATO. Nie ma szans, bo Rosja i tak potraktuje to jako wejście NATO w swoją domenę. Więc odpada. Trump to teraz potwierdził. Minimum to jest mandat ONZ. Tylko czy taki mandat jest możliwy do uzyskania, jeżeli w Radzie Bezpieczeństwa, która musi to klepnąć, siedzą Chiny i Rosja? A jeszcze Rosja zaproponowała reformę Rady Bezpieczeństwa, żeby wprowadzić jako stałego członka jeszcze kogoś z BRICS-u. No to już w ogóle będzie wtedy ciężko. Więc to jest raz.
Minimum to mandat ONZ. I teraz tak, jeżeli polska armia jest największa, najliczniejsza, oby też była wkrótce najsilniejsza w tej części Europy, to jeżeli my wyślemy część ze swoich sił, a to nie będą 1000 żołnierzy, 2, 3, to musiały być dziesiątki tysięcy, na Ukrainę jako siły pokojowe, to jednocześnie co robimy? Zmniejszamy swoją zdolność do reakcji, gdyby doszło do czegoś nieszczęśliwego, na przykład poprzez bunt rosyjskiego generała i jego jednostki zaatakują siły rozjemcze. Nawet nie mówię, że Rosja, bo to może być rozgrywka. Zbuntowany generał, a takie rzeczy się w Rosji przecież zdarzyć mogą. To jaki kraj jest wtedy najbliżej i ma najwięcej sił, żeby mógł interwencyjnie wejść i nieść pomoc tym zagrożonym siłom znaczy nawet nie sojuszniczym, tylko rozjemczym, pokojowym, tylko Polska. Z tego powodu absolutnie uważam, że Polska nie powinna, oprócz co najwyżej obserwatorów, a obserwatorzy to jest, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset może, którzy będą na różnych posterunkach, ale co najwyżej takie coś, absolutnie nie powinna wysyłać żadnych zwartych jednostek jako siły pokojowe na Ukrainę, po to, żebyśmy byli jedynym gwarantem tego, że w razie kłopotów jesteśmy w stanie naszą armią przynieść pomoc zagrożonym siłom pokojowym na Ukrainie. Bez tego ryzyko dla tych sił jest zbyt duże, zwłaszcza jeżeli nie będą w nich uczestniczyli Amerykanie. Dlatego my musimy się skupiać na rozbudowie, modernizacji, szkoleniu i poprawianiu jakości naszej armii, bo tylko my jesteśmy w stanie zagwarantować ratunek tym siłom, które tam będą jako siły pokojowe. No i poruszyłeś ten temat już dwukrotnie. Powiedziałeś, że mieli tam być Amerykanie, a teraz dodałeś, że bez Amerykanów. No i Na właśnie, tą chwilę taki jest komunikat amerykański, że oni się tam nie wybierają w tym celu. no Donalda Trumpa jakoś pominęliśmy Ale dosyć to są mocno. słowa póki co, a nie Tak, fakty. tak, ale mocno pominęliśmy Donalda Trumpa jeszcze w naszej rozmowie. Ja myślę, że to już jest przedostatnie pytanie i w kolejnym będziemy się starali podsumować Ty to nasze dysponujesz czasem. pytanie początkowe. Co właśnie z Donaldem Trumpem? Gdzie my teraz jesteśmy? Jakie do nas płyną komunikaty? Czy NATO się rozpada? Czy NATO słabnie? Czy co z tym wszystkim zrobić? Co się z tym wszystkim stanie? Ekipa Donalda Trumpa wygenerowała genialny chaos informacyjny, w którym nikt nic nie wie i czeski film to jest przy tym poukładana sprawa. Ekipa Donalda Trumpa często chyba dostaje zdania. On mówi, jaki chce osiągnąć efekt, ale już go nie interesuje, jak ta ekipa to osiągnie. I patrząc na to, co robi w tym momencie ekipa Elona Muska w różnych miejscach, potrafi to przynosić opłakane skutki, chociażby w agencji NNSA, czyli National Nuclear Security Administration, czyli agenda, która zarządza środkami nuklearnymi Stanów Zjednoczonych, dba o ich modernizację, modyfikację, wymianę, odbiór odpadów radioaktywnych, bez której armia amerykańska po jakimś czasie będzie pozbawiona znacznej części swojego nuklearnego arsenału. Została w drobny mak rozpiżona, bo małolaty od Muska weszły tam. I jak zawiadomiły tych 320 pracowników, że to wy już nie musicie przychodzić, cześć jak czapka, to jeszcze wykasowały wszystkie ich dane i kiedy padła decyzja, że trzeba to odkręcać, to się okazało, że brakuje danych, żeby znaleźć kontakt do tych ludzi. Część z nich już została przechwycona przez prywatne firmy, które zajmują się tymi aspektami, którym podlegała ta agencja i jest kłopot. Takich problemów może być więcej, więc radziłbym, żeby trochę nabrali głębokiego oddechu tam za oceanem nowi gospodarze, bo zaczynają wylewać fragmenty dziecka z kąpielą. No, tak to w tej chwili No wygląda. bo z drugiej Druga strony to kwestia. czasem dobrze, prawda? Kiedy wróg nie wie, co my naprawdę planujemy, jakie będą nasze kroki, bo mieliśmy przykład tego w Ukrainie w 2023 roku, kiedy plany kontrofensywy ukraińskiej wyciekły do Rosjan, wszystko było wiadomo, no i kontrofensywa się absolutnie nie powiodła. Tak, to prawda, ale to może dotyczyć rzeczy, które nie są krytyczne. A amerykański arsenał odstraszania nuklearnego to jest rzecz krytyczna wśród krytycznych. Tu
poszli za daleko. To było bardzo kowbojskie i już się mści. Już się mści. Ale to teraz patrzmy dalej. Donald Trump na razie faktów w jego wykonaniu nie możemy do końca zobaczyć na papierze. Na razie są słowa. Na razie rozmawia sobie przez telefon z Putinem, uruchamia ekipę, która ma negocjować z pominięciem europejskich krajów, czyli Unii Europejskiej oraz z pominięciem Ukrainy w Riyadzie tam i przygotować spotkanie dla niego z Putinem w przyszłości najbliższej. Daje na konferencji w Monachium poprzez swojego wiceprezydenta Vance'a i generała Kelloga forehand i backhand. Wali po pysku Unii Europejskiej maksymalnie. Owszem, taka pobudka jest potrzebna, bo Europie odkleiły się pewne rzeczy z powodu niemieckiego spojrzenia na interesy z Rosją, tak bym to nazwał, bo to oni ponoszą głównie winę za to. I Trump w pierwszej kadencji ostrzegał: przestańcie robić interesy z ruskimi, bo oni za to kupują czołgi i rakiety. Niemcy nie słuchali i teraz jest jak jest. I dlatego cała Europa jest tak traktowana w tej chwili przez Trumpa. Bo on bardzo dobrze pamiętał, że nikt się nie przejął jego słowami wtedy. No może Polska, która zaczęła się z czasem zbroić. Tu też była No mowa o ale to tym, nie nas będzie... budujcie Nord Stream 2, bo Rosjanie też Tak, będą za to kupowali tak. rakiety i czołgi. Dokładnie tak było. My kupujemy od Amerykanów uzbrojenie, ale raczej uważam, że będzie nas ekipa Trumpa używała do rozgrywek z Unią Europejską. Dlatego spotkanie, które teraz zaczęło się w Paryżu wczoraj, po którym po raz pierwszy od dawna wszystkie głowy państw, które były, praktycznie nie komentują, a dotyczyło ono między innymi wysyłki żołnierzy jako kontyngentu pokojowego na Ukrainę. I poza tym, że nasz premier powiedział, że Polska nie planuje i bardzo dobrze wysłać swoich żołnierzy tam, z powodów, które ja tutaj właśnie przytoczyłem według mnie, no to tam jeszcze jest kwestia parasola nuklearnego Francji, który Francja od 2022 roku, przypominając, oferuje Unii Europejskiej w sytuacji, jeżeli Trump, wtedy jeszcze było, jeśli będzie prezydentem, a teraz jak już jest prezydentem, ale i tak powściągliwie czekają i obserwują, żeby niepotrzebnie nie zaogniać sytuacji, bo to, co jest najważniejsze, patrzmy na fakty, a nie na słowa, które są zapowiedzią i mogą być zarówno papierkiem lakmusowym, jak i maskowaniem pewnych rzeczy. Taktyka negocjacyjna Trumpa jest dziwna. Na dzień dobry udało mu się wciągnąć poprzez rezygnację z pewnych parametrów wejściowych, wciągnąć Rosję do rozmów w ogóle. I to jest, przyjmijmy, że jest to jakiś umiarkowany sukces, ale cała reszta dla mnie jest bardzo nędznym sposobem realizacji negocjacji, ale może to jednak on ma rację. Zobaczymy. Dlatego nie panikuję, ale ten faktor Trump, bo chyba tak to można nazywać, powoduje, że Unia Europejska musi od nowa przemyśleć wszystko w swojej egzystencji i funkcjonowaniu. Jest to paliwo dla zwolenników federacjonizmu w Europie. Z drugiej strony jest to, co robi Trump, jest to też paliwo dla tych, którzy wolą Europę ojczyzn. Ale jeżeli Europa nie będzie w stanie jednym głosem w najważniejszych sprawach mówić i szybko podejmować decyzji, to niestety, ale Europa wypadnie z obiegu głównych ośrodków opiniotwórczych i decyzyjnych świata. I nie mamy dużo czasu na to, żeby się w tej kwestii skonsolidować. I to spotkanie w Paryżu, tu od razu również na tym kanale powiem to, nie można mówić, że Polska coś zrobiła źle, bo polska prezydencja powinna to robić. Nie. To nie dotyczyło spotkanie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dotyczyło ono krajów, które mają odpowiedni potencjał militarny i było to skierowane do tych krajów, które są w stanie wysłać siły na Ukrainę jako siły pokojowe. To była inicjatywa Macrona kiedyś, ta o wysyłce wojsk na Ukrainę, więc dziwne, żeby ktoś inny to podjął. Jak i też on cały czas oferował ten parasol nuklearny francuskich sił zbrojnych dla Unii Europejskiej, więc to też się z tym pokrywa, jeżeli chodzi o możliwość bycia zastępnikiem tego, co oferowały dotychczas Stany Zjednoczone w tym zakresie. I krytyka naszego rządu jako prezydencji polskiej w Unii Europejskiej jest absolutnie chybiona w tym zakresie. Właściwy człowiek, który zapoczątkował, właściwy człowiek zaprosił do tej rozmowy dalej, a jest to ta najbardziej aktywna część Unii Europejskiej o największym potencjale i, co jeszcze jedna ważna rzecz, Polska w tym formacie
skandynawskim, tam jest tych 8 krajów, Baltic 8, zaczyna być aktywnym uczestnikiem. Za chwilę to ten Baltic 8 będzie Baltic 9, czy nawet Baltic 10. I to będzie chyba najbardziej aktywna część Unii Europejskiej oraz europejskiego NATO, jak gdyby wewnętrzna grupa bardziej wspólnie i jednoznacznie działającego sojuszu, jak gdyby wewnętrzny klub elitarny, skupiający kraje skandynawskie, bałtyckie, Polskę, Wielką Brytanię, Holandię i teraz pytanie, czy Niemcy będą chcieli do tego doszusować. I jednocześnie to tworzy 2/3 tej europejskiej flanki NATO graniczącej z Rosją. Więc to my, ta ekipa będzie teraz narzucać ton Unii Europejskiej i europejskiej części NATO. To dobrze, że byliśmy do tego zaproszeni i dobrze, że jesteśmy w tym klubie. Ja jako specjalista od literatury to zawsze lubię polecać książki i tutaj w tym kontekście, o którym mówił Maciej Lisowski, zdecydowanie polecam książkę Samuela Huntingtona, czyli Zderzenie cywilizacji. Książka z początku lat 90. i bardzo dobrze wyjaśnia to tak naprawdę, gdzie się teraz znajdujemy i gdzie może znaleźć się nasza europejska cywilizacja, jeżeli z tego obiegu wypadniemy, krótko mówiąc, więc jest o czym myśleć. No dobrze, to odpowiadamy. No to nasze początkowe pytanie. Najważniejsze pytanie. Czy Najważniejsze Polska jest pytanie. gotowa do III wojny światowej? Dokładnie. Czy Polska Żaden jest kraj na nie jest ewentualną trzecią wojnę światową, bo jeszcze tutaj to bym dodał, czy jesteśmy gotowi na ewentualną trzecią wojnę światową w obiektywie tego wszystkiego, o czym dzisiaj nam opowiedziałeś? Moim zdaniem żaden kraj nie jest na to gotowy, bo jednym z cywilizacyjnych osiągnięć tego punktu w historii, jakim jesteśmy, jest ochrona bierna ludności. A żaden kraj nie jest w stanie zagwarantować tej ochrony biernej całej swojej ludności. Najbliżej tego są Finowie i Szwajcarzy. Ale najbliżej, a nie, że spełniają ten parametr. Więc pod tym kątem uważam, że żaden kraj. Natomiast co do tego, żeby w razie czego zmuszonym być jako uczestnik tego typu konfliktu, zawsze największe armie były najbardziej gotowe. Więc Amerykanie ze swoimi technologiami, ilościami wojska, ilościami sprzętu są najbliżej tej gotowości, ale mają poważną konkurencję. Konkurencja chińska, która od dekady bardzo mocno prze pod każdym możliwym względem, w każdym obszarze, w każdej domenie i nie waha się użyć wszelkich środków celem zdobycia przewagi technologicznej albo nadrobienia cywilizacyjnego braku względem amerykańskich zdolności, posuwa się do szpiegostwa w pełnym zakresie tego słowa, jak najbardziej. Odpadająca powoli od tego całego peletonu Rosja, która przejadła swoje wielkie bogactwa, które zdobyła i kumulowała przez 20 lat na tą wojnę na Ukrainie w chwili obecnej. Przejmowana gospodarczo przez Chiny w coraz większym stopniu, bo już ponad 60% rynku wewnętrznego Rosji należy do firm chińskich. I chiński smok nie wypuści już tego nieporadnego rosyjskiego niedźwiedzia ze swojego uścisku. Nie ma takiej opcji. Sny administracji Trumpa na temat tego, że to się może udać, żeby wyrwać tą Rosję z kręgu chińskich wpływów, uważam za bajki i mrzonki już, absolutnie. Natomiast co do naszej armii, długa jeszcze droga przed nami, ale patrząc na to, jak wygląda ten konflikt na Ukrainie, to przyjmując, że w przypadku konfliktu konwencjonalnego za kilka lat będziemy gotowi. W obszarze stricte militarnym. Natomiast mamy potężne, przepotężne zaległości, jeśli chodzi o system ochrony biernej naszej ludności, zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa, czyli różnych jego instytucji, właściwej komunikacji, opieki zdrowotnej, tego wszystkiego. Tu jeszcze wiele przed nami, a porównując, jeżeli nakłady na nasze Ministerstwo Obrony, łączne i budżetowe, i pozabudżetowe, to jest 184 miliardy złotych, to w tym roku na opiekę zdrowotną i NFZ przeznaczymy 221 miliardów złotych. Czyli my od lat ciągle przeznaczamy na naszą opiekę zdrowotną w Polsce, system opieki zdrowotnej, znacznie większe pieniądze niż na cokolwiek innego, oprócz chyba emerytur.
a i tak ta nasza służba zdrowia jest w stanie, który ja bym nazwał permanentnym nienadążaniem z umieraniem. I jak dla mnie fikcją całkowitą jest darmowość polskiej służby zdrowia, tylko gdzie te pieniądze są przejadane, to mi się w głowie nie mieści. Ale one znikają jak w czarnej dziurze, a można by je było wydawać znacznie lepiej. Zresztą w obszarze obronności też uważam, że środki można byłoby wydawać znacznie lepiej, znacznie inteligentniej i mam nadzieję, że coś się w tym wszystkim zmienia, bo patrząc na część domen, jakie obecnie funkcjonują w naszej armii, są znaczące postępy w tym zakresie i poruszamy się już w bardziej realistycznych przedziałach wiedzy, takich jak właśnie koszt życia danego sprzętu, produktu. Poznajemy to wszystko, zaczynamy lepiej planować, właściwych specjalistów ku temu się pozyskuje lub też szkoli, kształci. Są, są postępy, ale to jeszcze nie jest taka krótka droga. No, w takim razie bierzemy się za pisanie listów, bo ludzie listy pisać lubią do ewentualnego agresora, żeby jeszcze wojny nie zaczynał, bo potrzebujemy troszkę więcej czasu. Moim i Państwa gościem był Maciej Wel, kapitan Lisowski, do którego kanału serdecznie zapraszam, do kanału eksperckiego, w którym codziennie można znaleźć wiele podobnych i bardzo interesujących treści. Zapraszam też do śledzenia kanału oczywiście postprawda.info, naszego całego zespołu, którego Maciej też jest częścią. No i do czytania, do słuchania, do tego, żeby więcej się interesować, bo im więcej wiemy, tym bezpieczniejsi jesteśmy. Dziękuję Macieju za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję, kłaniam się Państwu. Do następnego.